Witajcie, tu Wallace, polski gość od zabawek. Zapraszam na moją nową, eksperymentalną recenzję. If you don't speak Polish, English subtitles are available in the closed caption menu. Czy zastanawialiście się kiedyś, co się stanie, gdy swoje siły połączą Nintendo, największy japoński producent gier wideo, i Bandai, największy japoński producent zabawek i figurek dla kolekcjonerów? Jednym z owoców takiej współpracy jest ta oto tegoroczna figurka Super Mario z serii SH Figuarts. Wąsatego hydraulika pląsającego po telewizorach i kieszeniach na całym świecie już od ponad 30 lat chyba nie trzeba przedstawiać publiczności takiej jak ta. Więc zamiast tego szybko wyjaśnijmy, co reprezentują sobą produkty wydawane w ramach SH Figuarts. Ta linia, wydawana pod kolekcjonerską banderą Tamashinations, przenosi znane i lubiane postacie ze świata kultury popularnej do namacalnego świata z plastiku, nadając im kształt małych, niezwykle pozowalnych figurek akcji, które nie tylko wyglądają dokładnie tak jak trzeba, ale i pozwalają swoim właścicielom na odtwarzanie z ich pomocą najlepszych momentów ich ulubionych postaci. Od razu trzeba wspomnieć, że typowe figurki z tej serii kosztują około 100-150 zł bez wysyłki ze względu na sporą oferowaną funkcjonalność i jakość wykonania. Dla niektórych może się dlatego wydać podejrzane, że Marian nawet w dniu premiery kosztował około 70 zł. Niestety są ku temu powody, ale po kolei. Gdy nasz entuzjasta księżniczek i spaghetti opuści już swoje kartonowo-plastikowe więzienie, ukazuje nam się na pierwszy rzut oka bardzo pocieszna, wysoka na 10 cm figurka, której nie da się pomylić z żadną inną postacią ze świata Nintendo. Niebieskie portki, czerwona bluza i czapka oraz wąsaty, radosny wyraz twarzy. Tak, Marian bez dwóch zdań. I to dobrze wykonany od strony materiałów i jakości Marian. Gdzieniegdzie czujne oko znajdzie pewne ślady pozostałe po etapie produkcji, owszem, ale nie są łatwe do zauważenia przy wstępnych oględzinach. Także jeśli ktoś jest gotów zaakceptować typowe dla tej postaci proporcje, pierwsze wrażenie jest jak najbardziej pozytywne. Jak już było wcześniej powiedziane, wizytówką SHF i jej rodzeństwa jest duży zakres ruchu. I Mario też stara się robić w tej kwestii co może. Choć przez wygląd swojego wirtualnego pierwowzoru nie może aż tak wiele. Z figurkami robotów i zbroi mechanicznych jest łatwiej, bo detale ich stawów pozwalają bezboleśnie umieszczać tak zgięcia, jak i zawiasy bez psucia estetyki figurki. Z postaciami człekopodobnymi jest nieco trudniej, ale odpowiednio rzeźbiąc i barwiąc stawy można sprawić, że wyglądają znośnie. Ale Mario ze swoimi karzełkowatymi proporcjami to już wyższa szkoła jazdy, której nie udało się projektantom ukończyć tak, aby rezultat był optymalny bez skrajnego oszpecania hydraulika. Na tle innych figurek z tej i pokrewnych serii, pozowalność Mariana jest zwyczajnie słaba i co gorsza podyktowana próbą zachowania jego obecnego wręcz kreskówkowego wyglądu, którego estetyka mocno by oberwała przy próbach wstawienia w nią bardziej zaawansowanych stawów, które da się znaleźć u jego pobratymców. W praktyce trudno go sensownie ustawić w sposób inny niż na baczność. Sytuacja nieco się polepsza, gdy przeniesiemy go w powietrze, ale do tego potrzeba oddzielnie kupowanej podstawki, na którą Marian nie posiada nawet wbudowanego lub zwyczajnie doczepianego gniazda. Ratują nas tylko klamry chwytne podstawki, jeśli ta ma je w komplecie. Akcesoria dołączone do figurki niestety jej nie pomagają. Oprócz Maria w pudełku znajdziemy a. wielką, żółtą, bardzo pustą w środku skrzynię znajdźkę, która może tylko stać na podłodze i ewentualnie robić za stolik. b. czerwonego grzyba na porost hydraulika, który choć bardzo ładnie wykonany, też poza staniem nic nie robi. Na koniec dostajemy c. próżniowo pokrytą chromem złotą monetę, która być może najbardziej przyciąga z tego wszystkiego spojrzenia, ale bez pomocy dołączonej mikropodstawki nawet nie będzie w stanie bezpiecznie stać. I co z tymi akcesoriami może zrobić Mario? O dziwo zupełnie nic. Co najwyżej może je wykorzystać jako podest i zapychacz tła. Jest to smutne, bo w innych figurkach z tej i pokrewnych serii akcesoria znacznie zwiększają możliwości samej postaci. Tutaj można odnieść wrażenie, że są tu tylko i wyłącznie dlatego, że Mario jest często widywany w ich pobliżu w grach.
Oznacza to, że ta konkretna figurka jest interesująca tylko i wyłącznie na poziomie wizualnym, ale i tak nie w równym stopniu co jej bracia i siostry, więc tylko wybrani nabywcy poczują do niej miętę. I teraz czas omówić największy problem tej figurki. Ma ona znacznie większy potencjał, ale żeby go odblokować, trzeba dokupić do niej zestawy wspomagające, sprzedawane oddzielnie za cenę niewiele niższą niż sam Mario. Nie mam nic przeciwko tak zwanym boosterom dla figurek. W końcu istnieją na rynku od lat i sam mam kilka, ale zazwyczaj rozbudowują one już istniejący, duży potencjał uzyskiwany dzięki częściom sprzedawanym już razem z figurką. Tutaj za to łatwo poczuć się jak klient idiota, który ma grę, która wyjdzie poza ekran startowy tylko po dokupieniu szeregu drogich pakietów DLC. Chcecie, aby Mario mógł być ustawiony w pozach powietrznych? Kupcie pakiet bonusowy A, który zawiera odpowiedni adapter i podstawkę z wysięgnikiem. Chcecie otwartych, chwytnych dłoni dla hydraulika? Kupcie pakiet B, który je zawiera. Chcecie, aby Mario był otoczony przez dioramę żywcem wyciągniętą z gry? Kupcie wszystko! Bandai pewnie potraktowało tę figurkę jak religię. Bardzo osobiste przeżycie, od którego każdy oczekuje czegoś innego. Więc zamiast wpychać nam w łapę wszystko naraz, rozdzielono to na 3 zestawy tak, aby każdy mógł dobrać elementy według własnych potrzeb. Tyle, że bardzo szybko okazuje się, że aby Mario dał nam pełną satysfakcję, potrzebujemy ich wszystkich. Po co zatem kłamać, że mamy wybór, jeśli faktycznie słuszna droga jest tylko jedna? Fani wąsatego hydraulika chcący tę figurkę i tak zapłaciliby połączoną, wymaganą kwotę bez mrugnięcia okiem. Podsumowując, trudno uznać ten zestaw za kompletny, bo bez swoich pakietów DLC jest bardzo ubogi i nie w pełni funkcjonalny. Jak się niefortunnie przekonałem na własnej skórze, SH Figurites Super Mario jest warty posiadania tylko wtedy, gdy mamy do niego wszystko. Inaczej to już nie będzie to samo.